No cóż, szanowni państwo, i teraz jak przeszliśmy po tych pokładach odkrytych, tam gdzie rozmawialiśmy o tym wyposażeniu, uzbrojeniu, o tych wszystkich rzeczach, które tam posiadaliśmy, które tam widzieliśmy, to trasa zwiedzania okrętu, jeżeli byśmy tutaj po tym pokładzie chodzili, prowadzi nam później do wnętrza tego okrętu. W tym momencie przechodzimy z przyczyn. Może tak, zapraszam, żebyście państwo sami na własne oczy zobaczyli, kiedy to będziemy mieli to rozświetlone. Ale miejmy świadomość, teraz idziemy przez miejsca, które stały w czasie wojny, w czasie służby bojowej okrętu. Mniej więcej tak wyglądały, kiedy w nocnym alarmie załoga musiała się poderwać. To były pomieszczenia mieszkalne. Tutaj było 3 kubryki, które w ramach przygotowania do pełnienia funkcji okrętu muzeum zostały połączone razem celem stworzenia tej ekspozycji. W tej ekspozycji, którą tutaj teraz, jak się poruszamy, w tych kilku gablotach, specjalnie teraz zaciemnionych, można zobaczyć kawał historii wojennej ORP Błyskawica. Pamiętajmy, począwszy od daty wejścia do służby, poprzez pierwsze podniesienie bandery, poprzez odejście do Wielkiej Brytanii w ramach planu Peking, poprzez bitwę pod Narwikiem, pierwszy sukces bojowy, można w Błyskawicy zobaczyć fragment tego bombowca, który zestrzeliła. Mamy całą historię wojenną, a jednocześnie, tak teraz nic nie widać, tylko słuchać. Proszę pamiętać, że w czasie nocy, kiedy ogłaszało się alarmy, oświetlenie wewnątrz okrętu jest zgaszone. Świecą tylko takie alarmowe podświetlenia. Załoga musi mieć do perfekcji opanowaną znajomość okrętu, umiejętność poruszania się w ciemnościach właściwie, żeby wiedzieć, jak założyć swoje umundurowanie, wyposażenie i w jaki sposób wydostać się z takiego pomieszczenia, żeby trafić na swoje stanowisko bojowe, gdzie ma wykonywać obowiązki. I tu mieliśmy taki przedsmak troszeczkę tego. Do oglądania wystawy, do zobaczenia historii służby Błyskawicy, to zapraszamy już na pokład, wtedy samemu można przejść, obejrzeć te zdjęcia, reprodukcję tych zdjęć, zobaczyć potężny kawał historii polskiej marynarki wojennej i ORP Błyskawica w ramach jej struktur, w ramach jej służby, żeby można było zobaczyć, jak ta służba wyglądała, jakich czynów dokonała. Pamiętajmy, ORP Błyskawica jest jedynym okrętem odznaczonym Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Był kiedyś taki projekt, że po II wojnie światowej rząd na uchodźstwie, kapituła Orderu Virtuti Militari zebrali wnioski na 11 polskich okrętów. Niestety nie zostały one pozytywnie rozpatrzone przez kapitułę i skończyło się jak skończyło. Dla Błyskawicy jest jedyną daną, bo okręty to ona jest jedyną daną Złotego Krzyża Virtuti Militari za męstwo wojenne i należy o tym pamiętać. Należy to zawsze uszanować. Gdy spojrzymy tutaj może takim fragmentem, tak wyglądały, proszę pamiętać, pomieszczenia podoficerskie, kadry okrętowej, bo marynarze w większości przypadków spali na hamakach. Hamaki w porze dziennej zdejmowało się i powstawała nam sala, nie wiem, jadalnia, szkoleniowa, jakiekolwiek inne pomieszczenie. Na noc rozciągane hamaki i na nich załoga mogła spać. Tak mniej więcej pracował Radzik, kurczę. Też miał zawsze przyciemnione światło, pracował przy tym stacji. A Paweł od Morsa to było jeden ze sposobów łączności wykorzystywanych. Przechodzimy do części takiej, gdzie od czasu, jak właściwie bym powiedział pan Watts wymyślił maszynę parową, to w niektórych pomieszczeniach okrętowych bądź statków nie zmieniło się wiele. Przechodzimy przez część, gdzie możecie państwo fizycznie dotknąć wyposażenia. Gdybyśmy poszli w dniu dzisiejszym na jakąkolwiek jednostkę pływającą, gdzieś weszli do tych siłowni, na promie, na statku pasażerskim, na statku transportowcu, czy kontenerowcu, obojętnie, zobaczymy naprawdę mnóstwo podobnych rzeczy. Zobaczymy podobne pokrętła, podobne zawory, zbiorniki. Nawet malowanie jest bardzo zbliżone. Proszę pamiętać, jest taka norma, która mówi o tym, jak powinno się malować między innymi systemy, które są na okręcie rozprowadzone, określone kolory. To ma swoje uzasadnienie w tej plątaninie, gdy wejdziemy za chwileczkę do kotłowni, w tej plątaninie, gdy spojrzymy tych wszystkich rur, żeby mieć orientację, która rura do czego służy, trzeba było w określony sposób, określony kolor pomalować. I to miało wszystko swoje uzasadnienie. Że zielone to jest wiadomo, że woda, że brązowe to jest paliwo, że żółte to jest olej, niebieskie to powietrze, a wszystko co czerwone służy do ratowania okrętu. Gdy przechodzimy tutaj przez to pomieszczenie, proszę pamiętać, że tu mamy wyposażenie z lat, które ma lat prawie 90. W 1935 rozpoczęto budowę Błyskawicy, w latach 1937 weszła do służby i w dalszym ciągu wykorzystujemy. To jest stacja przekaźników, która do dnia dzisiejszego te bezpieczniki są wykorzystywane i cały czas pracują, cały czas podają nam napięcie w określone miejsce na okrętach.
Te grube rury, które widzimy tutaj na przykład nad moją głową, to jest system parowy. Proszę pamiętać, że para tutaj osiągała temperatury rzędu 400 stopni Celsjusza. To jest para przegrzana, osuszona. Żeby się ci ludzie nie poparzyli, musiała być zaizolowana, musiała być zasłonięta czy to azbestem, czy innymi materiałami, które słabo przewodzą temperaturę, żeby człowiek mógł w tych warunkach funkcjonować. To w niczym nie zmienia faktu, że w tych siłowniach, kotłowniach, przez które będziemy szli, temperatury potrafiły osiągać rzędu tam powyżej 50 stopni. Tak. To jest bliskie oparzenia. W tych kotłowniach, w siłowniach mamy tutaj możliwość fizycznie dotknąć tego. Nawet możemy, proszę bardzo, piękna miedziana rura, która nam tutaj na turbinę doprowadzała parę, prawdopodobnie kiedyś bądź doprowadzała skroploną wodę na przykład. Tak. Możemy tutaj przekrój tej turbiny, przekładni zrobić, zobaczyć jak to wygląda. Możemy zobaczyć te wskaźniki, możemy w niektórych miejscach nawet, proszę bardzo, możemy dotknąć. Na szczęście to jest tak przygotowane, żeby nie uszkodzić okrętu i go przez przypadek nie zniszczyć. Trzeba mieć też świadomość, że po takiej błyskawicy my teraz jak ją zwiedzamy, chodzimy po tych podestach zrobionych dla bezpieczeństwa dla ludzi. Oryginalnie chodziło się po takich leżących drabinkach, nazwijmy sobie. Po tym poruszali się marynarze, obsługując te wszystkie urządzenia, które tutaj mamy. Jeżeli do tego dodamy prędkość, warunki morza, jakie panowały na zewnątrz, proszę sobie wyobrazić jak się czuł człowiek przebywając we wnętrzu tego okrętu, nie widząc, co się dookoła niego dzieje i jak to wszystko mu pływało jeszcze pod nogami i dokładało swoje, matka natura dokładała swoje do tej trudnej służby na okręcie. W tych zęzach, gdybyśmy tam gdzieś spojrzeli, jakby się nam udało podświetlić, gdzieś tam w dół, tam na samym dole, pod tymi rurami, pod tym wszystkim, mamy dno okrętu, tam są te zęzy sławetne. To nie jest jeszcze zewnętrzna skorupka, bo trzeba pamiętać, że poniżej jeszcze mamy gdzieś tam przestrzeń, że do 1,5 metra jeszcze zbiorniki z paliwem, tak? I dopiero mamy to dno, które w razie czego nam poszoruje po kamieniach, gdybyśmy na jakąś mieliznę weszli. No tak, i tutaj jesteśmy. Wchodzimy do środka kotła. 3 takie kotły parowe znajdują się na błyskawicy. To jest celowo zrobione takie przejście, żeby mieć świadomość, do takiego kotła, który jest cegłą szamotową, coś w tym stylu wyłożone, to pomalowane w tej chwili na czarno. Czy mamy te rurki stop miedzi z metalami szlachetnymi, które wytrzymują temperatury powyżej 2000 stopni Celsjusza. Tutaj w miejscu, gdzie my teraz stoimy, spalany był mazut, ciężkie paliwo, ciężki olej podgrzewany do temperatury 70 stopni, który przez 7 takich dysz, jedną możemy tu wymontowaną zobaczyć, był wstrzykiwany, wpuszczany do wnętrza. Tu był spalany, woda destylowana krążąca w tych rurach, które widzimy na naszą głową brązową, była zamieniana w parę pod wpływem temperatury i ta para była wtedy systemami odprowadzana z wyżej wspomnianych, była przegrzewana, osuszana, sprężana i później trafiała z powrotem na turbinę, z turbiny przez przekładnię napęd na śrubę mieliśmy. Plus do tego jeszcze była wykorzystywana do ogrzewania, do podgrzewania wody. Wielu większych, nawet była para wykorzystywana, też mogła być na przykład do wystrzelenia torpedy pod określonym ciśnieniem. To też do tego celu mogła służyć na przykład. Po wykorzystaniu para z powrotem się skraplała i w obiegu zamkniętym trafiała do zbiorników. Te ubytki, które były na przykład związane, że gdzieś tam zawsze coś uciekło, były specjalne zbiorniki tak zwanej wody kotłowej, czyli destylowanej, którą się uzupełniało braki, żeby w tych rurach dalej pełno krążyła. Jeden kocioł pracował zawsze przy prędkości ekonomicznej. W takim cyklu były 3 pracowały. Jeden pracował, drugi był wygaszany, trzeci był szykowany do uruchomienia. Gdy była potrzebna pełna moc, te 54 000 koni mechanicznych, bo taką mocą dysponowała błyskawica i jej bliźniak Grom, wtedy wszystkie 3 kotły pod pełną parą, jak to się mówi, pracowały. Kurczę, i była ta moc potrzebna, żeby te 38-40 węzłów osiągnąć, ale w takiej normalnej eksploatacji pracował jeden kocioł, co i tak było rzędu kilku, 20 chyba paru ton, jak dobrze pamiętam, na dobę tego paliwa schodziło. A błyskawice były 2 kotłownie. Kotłownia numer 1, kotłownia numer 2. Jesteśmy w tej chwili w kotłowni numer 2 i ta kotłownia ma swoje szczególne miejsce w historii błyskawic, bo to jest ta kotłownia, której 9 sierpnia 1967 roku 7 członków załogi, cała obsada tej kotłowni zginęła wskutek rozszczelnienia systemu wysokiego ciśnienia pary. Pary gorącej, pary przegrzanej, która miała tą temperaturę ponad 300 stopni w tej chwili, w tym momencie. Miała ten ciśnienie rzędu kilkudziesięciu barów i to spowodowało, że to pomieszczenie, pamiętajcie Państwo, ta para nie wygląda jak para z czajnika, jej nie widać. Nie widać. Ale po prostu rozszczelnienie i to tak szczerze powiedziawszy nieduże, gdybyśmy spróbowali spojrzeć, widzimy ten grzybek, tak, na tym, między tymi rurami, rozszczelnienie na kołnierzu takiej rurki wystarczyło, że to pomieszczenie hermetyczne, miejmy świadomość, bo tu były śluzy prowadzące do wnętrza tego pomieszczenia, tej kotłowni, błyskawicznie wypełniło się tą parą i ugotowało 7 ludzi. 2
W wyniku tej tragedii jeszcze oznaki życia zdradzało. Na drugi dzień zmarli w śródnym szpitalu marynarki wojennej w Oliwie. Pozostałe osoby zginęły śmiercią straszną, bo Do poparzenia uratowali się. po prostu. Mieli oparzenia tak potworne, że niestety oni tutaj zginęli i to był też epizod, to było zdarzenie, nie epizod, który spowodowało, że okręt został wycofany ze służby bojowej. W 1967 po tym zdarzeniu, po wyjaśnieniu przez komisję awaryjną, został odholowany do Świnoujścia. Tam jeszcze przez parę lat robił za tak zwaną baterię artylerii przeciwlotniczej. I później wskutek złego stanu technicznego poprzedniego okrętu muzeum, czyli ORP Burza, została wycofana ze służby, a w to miejsce zdecydowano, że wprowadzamy błyskawice. I w tym roku, szanowni państwo, w tym roku mamy 50. rok funkcji okrętu muzeum ORP Błyskawica. I jeszcze druga rzecz jest ważna. Dzisiaj mamy 9 września 2025 roku. Najprawdopodobniej pojutrze 7-milionowy zwiedzający wejdzie na pokład okrętu, bo nam brakuje tam chyba 300, a coś koło 400 osób. Jest szansa, że najprawdopodobniej w czwartek tą 7-milionową osobę powitamy na pokładzie zachętą do służby marynarce wojennej. 7 milionów to już jest naprawdę... 7 milionów przez 50 lat, czyli tam mamy 140 000 rocznie. Myśmy żyjemy w tym sezonie takim wystawienniczym, który trwa w okresie od na dzisiejszy 1 kwietnia do końca października. Wejście do takiej kotłowni prowadziło przez śluzę. Z tej burty mamy wycięte, żeby ułatwić wychodzenie osobom zwiedzającym. Ale chodziło o to, żeby zachować szczelność pomieszczenia, żeby nie było tej różnicy temperatur między zewnętrzem, która byłaby zabójcza dla urządzeń pracujących wewnątrz. Musimy zrobić. No i cóż, przeszliśmy przez cały okręt. A jakby to może środkową część, ale to żeby zachęcić do samodzielnego zapoznania się z pewnym fragmentem tej historii, jako Błyskawica. W ten sposób trafiliśmy na dziób okrętu. Tak? Ważny, dla mnie przynajmniej. Spojrzymy na budówkę, patrząc z dziobu w kierunku masztu, widzimy godło Błyskawicy. To nie jest przypadek. Na historycznych zdjęciach z czasów II wojny światowej, takich starych czarno-białych, z lat 40., początek lat 40. XX wieku, możemy znaleźć zdjęcia Błyskawicy czarno-białe, gdzie właśnie w tym miejscu, jak tutaj, dokładnie to godło widzimy. Identyczne. Oryginał tego godła, jeżeli ktoś z Państwa byłby w Londynie, niech się uda do Muzeum Sikorskiego, Instytutu Sikorskiego. I tam przy kominku wisi oryginalne godło zdjęte z ORP Błyskawica w 1946 roku, kiedy załoga musiała okręt opuścić. A 2 lata temu mniej więcej delegacja z załogi, która przebywała w Londynie w tym czasie, miała możliwość tam w tym Instytucie Sikorskiego to godło dotknąć. Wykonali wtedy bardzo dokładne pomiary, zdjęcia, opomiarowali tamto i na podstawie tego materiału, który przywieźli, przesympatyczna, zaprzyjaźniona z okrętem osoba wykonała nam replikę tego godła i ono trafiło z powrotem w miejsce, w którym Zostało 90 lat umocowane. temu też był. Dokładnie. To jest taka jedna rzecz. Staramy się tutaj odtwarzać pewne rzeczy związane z historią Błyskawicy, bo jest to takie słynne hasło marynarki: ciągłość, cierpliwość, tradycja. To jest właśnie, wpisuje się w tą tradycję polskiej marynarki wojennej, w tradycję Polski na morzu. Trzeba o tym pamiętać, trzeba o to dbać. Ja wiem, że nieraz się powtarzają tam, czytam komentarze pod różnymi zdarzeniami, które marynarka wojenna dokumentuje na swoich social mediach, że po co i tak dalej. Szanowni Państwo, Wawel też można przerobić na hotel dla studentów. Ale to nie o to chodzi. My nie mamy się co wstydzić, kurczę. I Błyskawica jest tego przykładem, że nie mamy się czego wstydzić jako Polska, jako marynarka wojenna, jako polskie siły zbrojne. A o tak unikalny okręt, jakim jest Błyskawica, warto dbać. Dziękuję. Panie komandorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za naprawdę pasjonującą opowieść, o przekazanie masy ciekawostek. Na pewno osoby, które tutaj przyjdą, to zachęcam serdecznie do tego, żeby przeszły się i same po prostu zobaczyły, jaka jest różnica pomiędzy zwiedzaniem okrętu, który ma niesamowitą historię, bez przewodnika i z kimś, kto po prostu historię tego okrętu zna. Zawsze warto pytać, jeżeli byście Państwo byli na pokładzie Błyskawicy, nie bójcie się zadawać pytania członkom załogi, tym marynarzom, czy stoją przy trapie, czy gdzieś tam po drodze, idąc po trasie zwiedzania, by się kogoś spotkali. Macie jakieś pytania, pytajcie. Chłopaki wiedzą, nie tylko chłopaki otrzymamy.
i dziewczynę w naszym składzie załogi. Ale załoga doskonale zna historię błyskawicy, bardzo dużo zna z historii polskiej marynarki wojennej i na wiele pytań związanych z marynarką wojenną, z okrętami potrafi opowiedzieć ze swadą i z humorem. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na okręcie w takim razie. Dziękuję bardzo. Jak powiedział sam pan komandor, w tym roku błyskawice 27-milionowe zwiedzający, ale zwróćcie uwagę, jaką diametralną różnicę robi zwiedzanie okrętu w samotności, a w towarzystwie osoby, która zna ten okręt jak własną kieszeń. Trochę na tym ubolewam, ale z tego, co się dowiedziałem, to nie ma możliwości zwiedzania jednostki w towarzystwie przewodnika. Jest taka usługa, ale trzeba się wcześniej skontaktować z Muzeum Marynarki Wojennej. Jednak dzięki uprzejmości pana komandora mam nadzieję, że chociaż częściowo udało mi się wam pokazać, jak wyjątkową, niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju jest ORP Błyskawica. Jeżeli będziecie w Gdyni, to koniecznie musicie przyjść na Błyskawicę. A jak już będziecie na burcie, pomimo że nie ma tutaj przewodników, to możecie śmiało zapytać się o jednostkę żołnierzy. Oni wam chętnie opowiadają ich historię i zobaczycie, że zwiedzanie nabierze zupełnie innych barw. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować pani rzecznik prasowej III Flotylii Okrętów, pani komandor podporucznik Annie Sek za zgodę na nakręcenie materiału, panu dowódcy, komandorowi Pawłowi Ogórkowi za dzisiejsze zaproszenie oraz naprawdę pasjonujące opowieści i oprowadzenie po jednostce, oraz panu bosmanowi chorążemu Dariuszowi Chomowskiemu za bardzo szczegółowe wprowadzenie. Jeśli chodzi o serię Trójmiasto Okolice, to jeżeli byście chcieli zobaczyć, co oferuje ulica Wajdeloty w Gdańsku, to kliknijcie sobie w tą ikonkę. A jeżeli byście chcieli zobaczyć, co oferuje Wyspa Spiszów, to kliknijcie sobie w tą ikonkę. A tak poza tym, to oczywiście zapraszam was do Gdyni na ORP Błyskawica, gdyż jest to naprawdę wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju okręt. Pozdrawiam.